Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w niedzielę. Przepraszam od razu z góry, ale dzisiejszy odcinek na pewno będzie troszeczkę krótszy ze względu na to, że zostałam uziemiona, słuchajcie, na tydzień czasu w mieście z powodu naprawy samochodu. Jak samochód w warsztacie, no to musieliśmy się jednym podzielić. Jak Pier tutaj przyjeżdżał, to ja już po prostu zostałam w mieście. Przynajmniej miałam czas, by pogarniać sobie tematy miastowe. Dzisiaj jest Aleksio z nami. Przyjechaliśmy dzisiaj podowozić pewne rzeczy, jak zwykle. Słuchajcie, taki przegląd po prostu Wam zrobię, co się w ogóle wydarzyło w przeciągu ostatniego tygodnia, kiedy mnie tutaj nie było. Tak naprawdę, kiedy mnie tutaj nie było, to chłopaki walczyli cały czas sobie tutaj na poddaszu. I co się... Słuchajcie, i co się wydarzyło na tym naszym poddaszu, to właśnie teraz Wam powiem, bo słuchajcie, mamy prawie koniec. Spójrzcie sobie na sufit. Zaczęli chłopaki trzecią warstwę rozkładać tych nasz mat termoizolacyjnych Isobooster jako ocieplenie naszego poddasza. Mają, zobaczcie, całą górę zrobioną. Tutaj mają ten boczek już tutaj niżej zrobiony. Mają tak samo tutaj zaczętą tą drugą stronę. Pier mówi, że już fajnie, bo już nie trzeba pracować z drabiny, że już pewne tutaj te rzeczy wysokości już można robić, można powiedzieć, że z ręki, że z dołu. Zabraknie nam troszeczkę tych mat. Chyba 4 rolki, będziemy musieli po prostu sobie domówić, żeby ten temat zamknąć. I w ten sposób oni przymocowywują i te miejsca łączenia, tak jak Wam już wcześniej mówiłam we wcześniejszych odcinkach, one są rozkładane wzdłużnie, przybijane są do krokwi, ale tutaj, gdzie one wzdłużnie się łączą, one mają takie zakładki, o których też wcześniej wspominałam Wam i one są sklejane tą taśmą. Taśma też już nam się skończyła. Zużyliśmy tak naprawdę... Mieliśmy zamówionych na początku 6, potem 5 rolek, czyli 11 rolek taśmy zużyliśmy na całą tą powierzchnię, bo powierzchnia, no słuchajcie, nie jest mała, bo ten nasz dach to cała jak gdyby ta jedna strona to jest praktycznie 15 niecałe 15 z ogonkiem metrów bieżących długości i wzdłużnie to nam wystarcza jedna rolka i część z kolejnej rolki, ale tak jak mówiłam, to już idzie po prostu najłatwiej, najszybciej. No i słuchajcie, była taka sytuacja, że u nas tutaj mocno, ale to mocno mroziło przez ostatnie kilka dni. Ja oczywiście chodzę i szukam termometru. Mieliśmy -6 temperaturę, a no i dzisiaj też jesteśmy po takiej mroźnej nocy, chyba trzeciej z rzędu na -6. Zobaczcie, jaką mamy temperaturę u góry. Mamy u góry, słuchajcie, 11 stopni Celsjusza. Co prawda dzisiaj słońce nam się przebija przez te nasze okna, co też na pewno podwyższa temperaturę, no ale słuchajcie, tu jest już 11 stopni, a nie 7, nie 8 i przy temperaturze zewnętrznej -6, 3 bądź 4 właśnie noce z rzędu. Więc zostało nam materiału tak naprawdę o tyle, co w tamtym narożniku pełnych rolek. Tam jakaś jest jeszcze rozpieczętowana, czyli są tutaj 3 rolki i tak jak Pier mówił, będziemy musieli po prostu domówić chyba 4, ale oczywiście jak to wykorzystają, to wtedy sobie obmierzą, żeby sprawdzić. I ganek, tak jak wspominałam, będzie 4 razy obłożony, czyli on już jest 3-krotnie obłożony i teraz będzie 4. warstwa rozkładana. Więc takie rzeczy, takie, może nie to, że nowości, ale taki już postęp, słuchajcie, prac, bo mamy 20 lutego dzisiaj, 20 luty dzisiaj jest, więc tak jeszcze chłopakom zostało 4 dni robocze, wiecie, oni tak na cały dzień na fulla też nie przyjeżdżają ze względu na inny zakres obowiązków, więc jeszcze takie 4 dni i chyba wyjdą z tej roboty i będzie można uznać, że mamy ocieplenie poddasza naszego skończone. Idziemy na dół, pokażę Wam, co zrobiliśmy na dole jeszcze. Może nie to, że wielkie słowo zrobiliśmy, ale pokażę Wam, no dobra, co zrobiliśmy na dole.
No tak, właśnie tutaj rozmawiamy sobie z Pierrem na 11 stopni Celsjusza u góry przy nieogrzewanym poddaszu, gdzie grzejemy tylko dół. Na dole mamy 13, czyli przy włączonym ogrzewaniu na dole mamy 13, bez ocieplenia zewnętrznego ścian, a góra nam podbiła się ta temperatura do 11 stopni. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No. I jeszcze nie jest skończona trzecia warstwa, tak. I teraz tak, pokażę Wam coś, tylko oczywiście zmiana oświetlenia. Zobaczcie, donieśliśmy nasze słoiki. Pamiętacie te nasze słoiki wykowe? Tutaj jest cała ich batalia. Są różnych wymiarów, różnych pojemności. Tam na końcu po prawej stronie takie malutkie są tylko 3. Troszeczkę tutaj jest z tej strony, tutaj z tyłu mniejszych. Ale generalnie takiej pojemności chyba one są 0,75, może 800 ml, może niecały litr. Oczywiście nie mierzyłam tego teraz. No i mamy 2 kartony, słuchajcie, pokrywek do nich. Tutaj sobie poskładaliśmy te 2 kartony tych zakrywek do nich. Mamy oczywiście do nich te sprężynki, gumki, to wszystko jest tutaj zapakowane. W tym momencie tego po prostu wyciągać nie będę. Jeden tylko jest taki duży i to raczej chyba nie jest jakieś takie bardzo, ale to bardzo stare szkło. Może się mylę, może ktoś zna tą, jak gdyby ten opis tutaj. Rurglas. One, słuchajcie, były myte już w zmywarce, ale wiadomo, stały w budynku gospodarczym, więc one są zabrudzone. Nie liczyłam, słuchajcie, ich. Nie mam pojęcia, ile ich tutaj jest, ale jak widzicie, tam pięterek jest podwójnie. Oczywiście, jak one będą zapełnione, no to one, broń Boże, nie będą stały podwójnie na półkach, tylko pojedynczo i na pewno, ale to na pewno nie będą stały w tym miejscu pełne weki, tylko w naszej piwnicy. Piwnicy nie pokazywałam Wam, bo nie było jakiejś takiej sposobności do tego, żeby tą piwnicę Wam tutaj pokazać, ale my piwnicę mamy w stodole, słuchajcie. I to jest taka zabetonowana piwnica w stodole. I ci Państwo, którzy tutaj mieszkali, urzędowali tutaj na tym siedlisku przed nami, oni korzystali z tej piwnicy i magazynowali tam ziemniaki, i tam marchewkę znaleźliśmy, i oczywiście pełne słoiki weków nieruszonych, jakichś takich, wiecie, przetworów, grzybki tam były, śliwki tam były, jabłka tam były, to co sad tutaj przynosił. Co zrobiliśmy jeszcze? Nalaliśmy sobie dzisiaj wodę do tego dzbanuszka glinianego i to jest to, co ja Wam mówiłam. Słuchajcie, on już tutaj spuchł. Ten dzbanuszek gliniany, ja powiedziałam spuchł, on już napuchł, widzicie? Jak poci się, to jest różnica temperatur. Pierwsze użycie, wodę sobie tutaj przefiltrowaną wlaliśmy do niego, żeby on tutaj zaczął, można powiedzieć, pracować. No i potem już będziemy sobie tylko z niego korzystać. Na tą chwilę mam go ustawionego na podkładce drewnianej, ale przez to, że to są gliniane, ja mam takie podkładki pod gliniane doniczki i on będzie sobie stał na takiej, wiecie, okrągłej, mniejszej średnicy glinianej podkładce po prostu. No widać, że Alex tutaj dzisiaj rządził, tak, pogoda na zewnątrz ładna, rozbudował nam się tutaj na Pomorzu wyż, który przyniósł nam zimne powietrze, mamy mrozy po -6, tak jak już mówiłam, ale to już są, słuchajcie, ostatnie dni zimna tutaj u nas na Pomorzu, bo od dzisiaj temperatura będzie rosła do góry i już tych zimowych przymrozków nie będzie. Ja polecam Wam, mimo wszystko, zerkać sobie na pogody długoterminowe. Ja z Interi bądź z Onetu korzystam, jeżeli chodzi o pogody długoterminowe, takie na 45 dni do przodu, bo słuchajcie, w tej pogodzie długoterminowej to nie chodzi o to, że nie wiem, 14 będzie padało i będzie tyle i tyle stopni, ale pokazuje Wam się mniej więcej tendencja pogodowa, czyli ta pogoda mniej więcej jak ona będzie się kształtowała przez najbliższy ponad miesiąc czasu. Czy będzie ciepło, czy będzie deszczowo, czy będzie słonecznie, czy będzie śnieżnie, czy będzie wietrznie. Mniej więcej w ten sposób można sobie po prostu zerknąć
i być mniej więcej przygotowanym. No i tak jak ja patrzyłam, chyba nawet do początku kwietnia ta pogoda mi teraz pokazuje, no to u nas to już tylko ma być na plusie po 7-8 stopni, więc startuje, można powiedzieć, już taka pełna wiosna u nas. I w marcu czeka nas dużo prac zewnętrznych, ponieważ tutaj będziemy talerzować to nasze pole. Będziemy talerzować wszystko i tak jak już mówiłam wcześniej, będziemy wysiewać trawę, żeby zacząć już to gospodarować. Gospodarować pod warzywnik i pod tunel foliowy, bo zamówiliśmy sobie tunel foliowy 6 metrów długości na 3 metry szerokości z taką podstawową siatką jakąś tam delikatnie zbrojoną. No i ostatnio w Lidlu były fajne rzeczy do kupienia. Kupiłam taką mini szklarnię, ale Piotr również też kupił mi takie 2 inspekty. Je można połączyć jako jeden, taki mikrotunel, można powiedzieć foliowy, czyli coś, co wysiewamy bezpośrednio do gruntu, żeby sobie zabezpieczyć przed ewentualnymi spadkami nocnymi temperatur, bo jak dzień jest ciepły, to jest jedno, ale te nocne temperatury powinniśmy się tutaj mocniej ewentualnie martwić, więc taki tunel mamy tunel, mini tunel foliowy, mam mikroszklarnię i dzisiaj sobie jeszcze odnalazłam resztki ubiegłorocznych, właściwie nasion, które pokupowałam 3 lata, co najmniej chyba wstecz. Wzięłam sobie to, zapakowałam wszystko do torby. Pokażę Wam, jak to... to zobaczcie, to jest po słoikach. To są wszystko po słoikach no i tutaj po słoikach torby. No i tutaj mam taką jedną torbę, którą zawsze uwielbiam ją nosić. Zawsze coś jak z domu przyjeżdżam, to do tej torby sobie tutaj pakuję, bo to jest taka objętość, gdzie mi łatwo jest i do samochodu to wnieść i potem wynieść, bo wiecie, w mieście to też klatka schodowa i tak dalej, Aleks pod pachą, śmieci do wyrzucenia, więc to zabieram do domu, ponieważ robię już sobie, słuchajcie, przegląd tego, co chciałabym wysiać, a że mamy końcówkę lutego, początek marca, to na pewno będziemy próbować rozsadę własnych pomidorów, ponieważ mamy kolekcjonerskie nasiona odmian nietypowych, więc po 3 ziarenka, po 3 nasionka powysiewam, zobaczymy, co wzejdzie, ile wzejdzie. Jeżeli wszystko nie wzejdzie, nie martwię się tym, bo po prostu kupię gotowe rozsady pomidorów, więc to, co ewentualnie wypadnie, nie przyjmie się, to po prostu uzupełnimy sobie na ten rok kupnymi rozsadami, ze względu na to, że nie ma jeszcze warunków na to, żeby sobie robić to tak super tutaj w domu, bo ja mogłabym na przykład to tutaj sobie wszystko przygotować, ale musiałabym codziennie przyjeżdżać i 2 razy dziennie to podlewać, a nie chcę tego zaniedbać, więc jestem tak pół na pół przygotowana, a co się przyjmie z mojej rozsady, to będzie z mojej rozsady, co się nie przyjmie, to po prostu kupię i spróbuję również pora rozsadzić, cebulę cukrową, ponieważ my uwielbiamy cebulę cukrową, to jest taka typowo letnia, sezonowa cebula, jest po prostu świetna na przykład do pomidorów, zamiast taka ostrzejsza, to taka cukrowa po prostu super się nadaje. Co jeszcze? Na pewno będę zioła też siała, na pewno nie tyle co zioła, ale takie bardziej, no zielnik, taki można powiedzieć kategoria zielnik, oregano, szałwie i tak dalej. Więc zobaczymy, co się przyjmie z rozsady, jak rozsady wyjdą i jak rozsady wyjdą, to dopiero wtedy będziemy sobie to wszystko tu gospodarować na miejscu, bo tak jak mówiłam, czeka nas talerzowanie, bronowanie, składanie tunelu i dopiero wtedy będzie można wchodzić na te grządki i je po prostu ogarniać. No i jeszcze musimy z basenów naszych cały kompost tutaj wyciągnąć i tutaj nasz śmieci nam pomoże, bo przyjedzie i łyżką cały ten kompostownik z tego wielkiego jednego basenu, który x lat się kompostował, po prostu wyciągnie nam i zrzuci na jedną pryzmę w tym miejscu, gdzie będziemy mieć tą szklarnię i ten warzywniak. No i słuchajcie, kochani, pokażę Wam jeszcze tylko komplet drzwi. One są trochę niższe, a nie zamknę ich teraz, trudno. Nie, dobra, nie musi. Schodzimy, słuchajcie, już z kartonów, już jest duża część popalona. One są niższe, te schody, ponieważ zostały wycięte tutaj u góry, ale tak jak z
Stolarze mi powiedzieli, udało im się nie ruszyć tego czopowania, tego miejsca. Widzicie, tu jest jeszcze taka malutka nawet rezerwa, więc po prostu tutaj nic nam się, jeżeli chodzi o te drzwi, rozsypać nie rozsypie. Także tak wyglądają drzwi do kotłowni, nasze wnętrze. Na razie wiecie, stan budowy ciągły. Te drzwi po prostu już znacie. No i cały komplet tutaj tych drzwi w holu. Więc może zrobię tak, że zapalę tutaj Wam światło. O, zapaliłam światło, no i możecie sobie rzucić okiem na te 3 pary drzwi, które tutaj sobie zainstalowaliśmy. Także tu mamy 3, tu mamy 2 pary, 5 par. Tak razem wygląda. Oczywiście wystawek jeszcze jest pełno, ale już, słuchajcie, już niedługo będziemy wychodzić z tego wszystkiego i już tak będziemy sprzątać do wprowadzki, ponieważ temperatury już są dużo sprzyjające, mocniej sprzyjające na zewnątrz i już będzie po prostu przyjaźnie nawet samą przeprowadzkę zorganizować. No i na tą chwilę mamy 14,2 stopnia Celsjusza. No i wilgotność, zobaczcie, ona też już spadła. Mamy 48% wilgotności. Rower? Ale... No i słuchajcie, my sobie idziemy troszeczkę na spacerek. Na zewnątrz jeszcze idę przedyskutować z Pierem, w którym miejscu szklarnia, właściwie tunel foliowy, w którym miejscu warzywniak. I w tym tygodniu, słuchajcie, niestety, ale tylko tyle. A w przyszłym tygodniu na pewno ciut już będzie więcej. Także tym oto pięknym słoneczkiem, tym oto pięknym akcentem będziemy tutaj rozkminiać sobie teraz układ warzywnika. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Dobra.